Witam, nazywam się Staszek i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić komputer w stylu Ironmana. Jako obudowę wybrałem Aerocool Strike X1, której stylistyka idealnie wpisuje się w wybraną przeze mnie tematykę. Podstawą mojego zestawu będzie płyta główna AS-ROG Z77 Extreme 4, najtańsza płyta z układem Z77 w formacie pełnego ATX, dająca bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Całość napędzać będzie procesor Intel Core i5 2400, czyli taktowany częstotliwością 3,1 GHz, 4-rdzeniowiec, oparty na architekturze Sandy Bridge. Dzięki technologii Turbo Boost w wersji 2.0 pozwoli cieszyć się nawet bardzo wymagającymi tytułami. Jako chłodzenie wykorzystam Spartan RT HR922, czyli Cooler CPU marki Salentium PC, który z powodzeniem zastąpi seryjne chłodzenie procesora. Wspierać go będzie 8 GB pamięci RAM G-Skill LibJaws X, pracującej z częstotliwością 1333 MHz. Nie dość, że zapewni optymalną pracę, to idealnie wpasuje się do stylistyki i kolorystyki. O szybką i niezawodną pracę będzie dbać dysk SSD Crucial M500 o pojemności 120 GB. I oczywiście o wrażenia z grania zadba karta graficzna oparta na chipsecie Nvidia GeForce GTX 770 wyposażona w 2 GB pamięci RAM GDDR5. A całość zasilać będzie jednostka Aerocool Strike X o mocy 500 W. Ok, więc mamy już wszystkie części, mogę złożyć komputer i zacząć grać. Jednak chciałbym nadać mu pewien indywidualny charakter, sprawić, żeby był tylko mój. Oglądałem ostatnio nowych Avengersów i stwierdziłem, że zbroja Ironmana jest idealnym motywem przewodnim dla obudowy. Dlatego spróbuję dzisiaj taką zrobić. Zacznę od rozrobania obudowy i przygotowania jej do malowania. Wszystkie elementy opisuję i odkładam w bezpieczne miejsce, tak by móc później złożyć obudowę bez problemu w całość. Elementy, które będą malowane, muszę zmatowić papierem ściennym, by farba dobrze przylegała i odtłuścić alkoholem. Pamiętajcie, malować można tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji, zachowując środki ostrożności, takie jak maseczki czy rękawiczki lateksowe. Farbę nanosimy z odległości około 20 cm spokojnymi ruchami i czekamy około 24 godzin do wyschnięcia. Nakładanie drugiego koloru wymaga zamaskowania pewnych elementów obudowy. Jest to proces, który wymaga dokładności i cierpliwości, jeżeli chcemy, by efekt końcowy był zadowalający. Fabryczne włączniki nie są dość klimatyczne, dlatego zdecydowałem się na przemysłowe, które dodadzą obudowie charakteru i funkcjonalności. Do ich zamontowania potrzeba zapasu części komputerowych lub umiejętności lutowania. Najważniejszym i najbardziej rzucającym się w oczy elementem będzie reaktor łukowy umieszczony z przodu obudowy. Jest on zbudowany z oprawy meblowej, w którą wmontuję 12V pasek LED zasilany ze złącza Molex.
Mając gotowe i sprawdzone wszystkie elementy, mogę z powrotem złożyć obudowę i przygotować się do zamontowania płyty głównej oraz pozostałych podzespołów. Dobrze, nasza obudowa jest już gotowa i wygląda niesamowicie. Teraz musimy zrobić z niej prawdziwą maszynę do grania. Zaczniemy od przygotowania bezpiecznego miejsca i wszystkich elementów potrzebnych do zmontowania komputera. Procesor, jego chłodzenie oraz pamięć RAM montujemy przed wsadzeniem płyty głównej do obudowy. Zwróćcie uwagę, jak zamontować kości pamięci RAM. Zasilacz montujemy wentylatorem do dołu, by w pełni korzystać z filtra przeciwkurzowego. Obudowa posiada nóżki, które zapewniają dobrą cyrkulację powietrza. Korzystając z łatwego dostępu przed wsadzeniem płyty głównej do obudowy, montujemy wszystkie wentylatory. Instalacja płyty głównej wymaga wielu uwagi. Pamiętajmy, aby nie dokręcać śrub montażowych zbyt mocno. Tak samo przed zamontowaniem płyty głównej montujemy dysk oraz wentylatory. Kable prowadzimy tak, by nie przeszkadzały w cyrkulacji powietrza. Nieużywane zawijamy i chowamy w dolnej części obudowy. Montaż karty graficznej jest banalnie prosty. Wystarczy umieścić ją w odpowiednim gnieździe, zabezpieczyć 2 śrubami i doprowadzić zasilania. Tak więc, przy odrobinie masterkowania można stworzyć coś naprawdę unikatowego. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentowania pod filmem. Jeżeli się podobał, zapraszam do polubienia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.